Siemanko, witam na kanale. W tym filmie przedstawię Wam mój projekt poliftowego Audi RS3 8Y i oprowadzę Was po każdej z modyfikacji, sprawdzimy moc, przyspieszenie oraz jak brzmi legendarna żonowa piątka bez ekologii, a następnie oczywiście trochę poupalamy. To co? Lecimy z tematem. Nasze modyfikacje rozpoczniemy sobie od wyglądu zewnętrznego. Na pierwszy ogień idzie karbonowy body kit od firmy City Carbon, w skład którego wchodzi na początek przedni splitter, który uzupełniony jest przez kanarcy oraz węcy. Jest to wersja troszkę mniej agresywna. Właśnie zależało mi na tym, żeby ten przód był troszkę bardziej łagodny, chociaż wydaje mi się, że i tak jest agresywny nad wyraz. Jest on bardziej szerszy i moim zdaniem siadło to bardzo dobrze. Następnie idąc dalej, przechodzimy do listw progowych. Tym razem również pokusiłem się o mniej agresywne listwy. W tej wersji wyszło to bardzo fajnie, ponieważ musieliśmy tylko podmienić oryginalną część. Następnie przechodzimy do tyłu i naszym oczom ukazuje się konkretny, agresywny, duży dyfuzor. Jest on nawet bardziej agresywny niż właśnie w moim poprzedniku. Aby dopełnić tył, założyliśmy również spoiler. Moim zdaniem również siadł bardzo dobrze. Następnym bardzo istotnym elementem naszego wyglądu są oczywiście felgi. Są to felgi firmy Wheelforce. Tą firmę bardzo sobie cenię, więc również i tym razem pozwoliłem sobie właśnie o zakup tych felg. Tylko teraz wersję Race 2, nie Race 1. Wersja Race 2 wyróżnia się większą wklęsłością. Również kolor złoty jest bardziej kontrastujący z naszym lakierem, więc teraz te felgi są jeszcze bardziej widoczne na ulicy, co również trochę cieszy. Jeżeli chodzi o parametry tych felg, to każda felga waży 8 kg, czyli bardzo lekko, więc tym samym wspomaga nam również prowadzenie i performance samochodu. Po założeniu tych felg troszkę mi było czegoś brak i pokusiłem się o dołożenie praktycznie tych samych pasków, co było wcześniej, tylko ten kolor jest bardziej jasny, bardziej blady, żeby właśnie postarać się jakkolwiek zmeczować ten kolor właśnie z kolorem felg. Oczywiście nie jest to idealnie, ale jest moim zdaniem good enough. Więc gdy chodzi o wygląd, to by było na tyle. Dajcie znać w komentarzu, co o tym sądzicie. Następnie przechodzimy do mechaniki i w tym miejscu warto poruszyć jedną rzecz, czyli nasz Ultimate Goal, którym jest wykonanie przyspieszenia od 100 do 200 km na godzinę w czasie 3,9 sekundy. Więc wszystkie części, które są teraz zakładane, mają właśnie spełnić nasze założenie i być przygotowanym właśnie pod te wyższe moce. Wydaje mi się, żeby taki czas móc osiągnąć, musimy być gdzieś w granicach 850 koni. Nasze modyfikacje rozpoczniemy sobie od dolotu. Jest to dolot otwarty, również mamy do tego dolotu flanko do turbo. I teraz pytanie, co to nam daje? Więc oczywiście w zależności od setupu, od tego, jaką turbosprężarkę będziemy wykorzystywać, będzie nam wzrastać moc. Myślę, że w okolicach od 10 do 15 koni. Oczywiście mamy zwiększony przepływ powietrza, ponieważ ten dolot do turbo ma aż 5 cali, więc naprawdę będziemy tam mogli ładować grubą hybrydę lub nawet big turbo. Następnie mamy również przesłonę oraz prowadnicę powietrza, która odgradza nam ciepły kolektor ssący od powietrza, które właśnie jest zasysane do turbosprężarki. Nasz dolot również jest wykonany z aluminium, który zapewnia nam lepszą wymianę ciepła. Następnie, gdy chodzi o nasz układ dolotowy, układ chłodzenia, mamy intercooler. W tym momencie mamy założony nie najwyższą wersję intercoolera, ponieważ taka nie będzie nam potrzebna, ale i tak ona jest zbudowana na korze Garretta do 1000 koni, więc gdy chodzi o nasz cel, to spokojnie wystarczy. Więc zapewnia on nam znaczne obniżenie temperatury powietrza doładowującego. Jest on przystosowany do ponad 3 barów ciśnienia do ładowania. Posiada on również łapacze powietrza, które mogą zwiększyć nam efektywność chłodzenia nawet o 20%. Te powyższe kwestie wpływają nam pozytywnie na moc i w tym wypadku możemy liczyć mniej więcej na wzrosty około 20-25 koni. Intercooler jest zabezpieczony również powłoką odporną na korozję, ma lekką aluminiową konstrukcję i również jest opcją plug and play. Następnie z trochę mniej istotnych tematów mamy zamontowane DSG Catch Tank. Blokuje on osadzenie mgły olejowej i tak samo wycieku oleju do komory silnika. Jest to bardzo częste przy właśnie range kontrolach. Posiada on również przewód powrotny oleju do skrzyni biegów, więc skrzynia zachowuje nam cały czas pełną objętość oleju. Następnie mamy Dogbone, czyli wkładka skrzyni biegów. Redukuje ona nam ruchy silnika oraz skrzyni, poprawia precyzję zmiany biegów, posiada wytrzymałą aluminiową konstrukcję i na sam koniec crème de la crème, czyli downpipe oraz midpipe. W tym wypadku mamy downpipe 4-calowy, więc jak najbardziej on nam wystarczy później na te moce powyżej 800 koni. I gdy chodzi o jego właściwości, to oczywiście redukuje on nam ciśnienie zwrotne spalin, tak samo i temperaturę. Dzięki temu ograniczamy tendencję do spalenia stukowego, co przy wysokich mocach będzie must have. Daje nam on oczywiście ogromną poprawę brzmienia wydechu i teraz właśnie RS3 zaczęła nam dawać więcej emocji. Za chwilkę to usłyszycie. Również wpływa nam pozytywnie na moc. Możemy osiągnąć mniej więcej od 15 do 25 koni, w zależności również od setupu. Jest to wersja oczywiście plug and play. Na tą chwilę nie mamy odblokowanego sterownika silnika, więc musieliśmy wspomóc się emulatorem, więc mamy emulator do GPF-a i do katalizatorów, bo w tym wypadku cała ekologia poszła precz. Wszystkie części, które zostały wylistowane oraz zamontowane do tego samochodu, jeżeli chodzi o mechanikę, są oczywiście produkcji
i głównego patrona tego projektu, czyli firmy H-Performance. H-Performance to jedni z najlepszych specjalistów odrzędowych piątek w Europie. Specjalizują się w rozwoju każdej wersji modelu RS3, TTRS czy RSQ3. Zajmują się również produkcją sprawdzonych w boju i wysokiej jakości części tuningowych. W ich sklepie znajdziecie praktycznie wszystko. Interkulery, turbosprężarki, elementy zawieszenia, takie jak wahacze czy sanki, kompletne układy paliwowe, sprzęgła czy gotowe zestawy do zakucia silnika. Jest tam naprawdę wszystko. Ich siedziba znajduje się w Niemczech, ale zamówienia dotrą oczywiście do praktycznie każdego miejsca na świecie. Warto im zaufać, więc gorąco zachęcam do skorzystania z ich oferty. Link do sklepu znajdziecie w opisie. Mechanikę kończąc, nie było tego dużo, ponieważ dopiero mamy stage drugi i więcej naprawdę póki co nie potrzeba. Będziemy dopiero bawić się w wyższe moce, pewnie w okresie zimowym. Więc jak skończyliśmy na downpipe, to posłuchajmy teraz dźwięku rzędowej piątki. Teraz możemy przejść płynnie do mocy i pewnie jesteście ciekawi, jak ta moc właśnie została podniesiona w tym samochodzie. Więc na tą chwilę jeszcze EKU nie zostało w pełni odblokowane, ale i tak ta moc oraz czasy na seryjnym EKU będą znacznie gorsze od tego, co udało się nam właśnie osiągnąć teraz. Więc tak samo jak w moim poprzedniku, rozpocząłem sobie od boxa JB4. Jest to box, który umożliwia nam sterowanie również Westgate'em, więc możemy bardzo efektywnie sterować doładowaniem. Mamy tam naprawdę mnóstwo opcji, możemy redukować ten boost przy zmianie biegów, możemy ustalać target do doładowania, możemy tworzyć customowe mapy. Niestety nie mamy dostępu do paliwa, nie mamy dostępu do zapłonu, tak samo i do zmiennych faz rozrządu, ale w tym wypadku, gdy chodzi o te moce, o tylko stage drugi, to nam spokojnie wystarczy. Więc po pierwsze ta mechanika, po drugie ten box dały nam naprawdę bardzo dobre efekty i udało się nam wykonać przyrost 140 koni oraz 150 N, więc naprawdę grubo. Oczywiście charakterystyki podtrzymania doładowania, utrzymania tych newtów nie zmieniliśmy, ponieważ mamy cały czas stokową turbosprężarkę. W tym wypadku lekko wspomogłem się alkoholem i wykonywałem ten pomiar na E30, tak samo jak i później czasy, ale w tym wypadku jest to tylko i wyłącznie kwestia bezpieczeństwa, ponieważ jak wspomniałem wcześniej, nie mamy dostępu do paliwa, nie mamy dostępu do zapłonu, tak samo oczywiście mamy limit tej oryginalnej turbosprężarki, więc tylko ten alkohol obniży nam temperaturę spalania i ewentualnie może lekko da nam z 5-10 koni, ale to jest max. Jeszcze warto wspomnieć, aby móc skontrolować mieszankę paliwa i etanolu, został zamontowany czujnik FlexFuel, więc mamy fajny indykator na naszej aplikacji w telefonie, ile aktualnie mamy alkoholu w paliwie. Do tego setupu zamówiłem jeszcze cały kit WMI, ale póki co go nie zakładam, ponieważ jeszcze nie mamy docelowego kolanka od turbo, naszego boost pipe'u, więc nie chciałem tam drillować żadnych dziur, więc to WMI będziemy dopiero zakładali, jak będziemy przygotowali ten setup docelowy. Więc tak, jak wiemy, co jest w tym samochodzie, wiemy, ile ten samochód ma mocy, to teraz pora sprawdzić, jakie on robi czasy. Teraz głównie się skupię na czasach 100-200, bo moim zdaniem jest to najlepszy indykator, jeżeli chodzi o to, jak auto performuje, więc na początku mieliśmy czasy na zupełnym stoku, na zupełnym golasie 9,6 sekundy. Następnie tylko i wyłącznie po założeniu tych części od H-Performance udało się zbić czas o ponad sekundę do 8,5, co jest naprawdę mega wynikiem, gdy chodzi tylko o sam hardware. I oczywiście później musieliśmy troszkę wspomóc tą mechanikę i wykonać lekką poprawę doładowania i udało się zrobić czas aż 6,7 sekundy. Myślałem, że to będzie naprawdę niska siódemka max, ewentualnie 6,9, ale 6,7 się nie spodziewałem, więc jestem mega zadowolony. Samo ten boksik udało się troszkę lepiej dostroić, ponieważ tam jakieś wykonałem kursy z HP Academy, szykuję się na instalację Savexa, ale teraz nie o tym. Jeżeli chodzi o czasy na 1/4 mili, to udało się zejść poniżej 11 sekund i zrobiliśmy 10,8, co jest naprawdę również bardzo dobrym wynikiem. Więc na tą chwilę ta RS3 wydaje się, że jest najszybszą RS3 na świecie, jeżeli chodzi o oryginalną turbosprężarkę. Oczywiście może być jakaś szybsza, której nie ma w internecie, nie ma na dragim, ale wydaje mi się, że i tak na tą chwilę na stokowym turbo bardzo by było ciężko wykonać ten czas lepszy. Następnie jeszcze warto powiedzieć o czasach 0-100. W tym wypadku na tą chwilę wykonałem 3,3. Wydaje mi się, że na nowych felgach, na nowych oponach letnich, bardziej performance'owych niż te opony zimowe, będę w stanie wykonać jakieś 3,1. Mam nadzieję, że w trakcie tego montażu taki wynik uda mi się zrobić i Wam go podam. Wiemy, co jest zamontowane, znamy moc, znamy czasy, więc teraz się może rodzić pytanie, ile to ewentualnie kosztowało. Więc tak, jeżeli chodzi o części, robociznę, podatki, cło, bo pewne tematy przyjechały z Ameryki lub z Anglii, wyszło równiutko 100 000 złotych, ale bez rabatów, więc auto wygląda dobrze, jeździ szybko, więc wydaje mi się, że było warto. Na początku filmu obiecałem Wam, że trochę poupalamy, więc teraz czas zacząć upalać.
Więc co? Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie suba, zostawcie lajka, zostawcie komentarz. Mam nadzieję, że widzimy się w następnym. Piona!